W dzisiejszym odcinku zbuduję customowy komputer z chłodzeniem cieczą, który zostanie zamknięty w ręcznie przygotowanej obudowie statku kosmicznego inspirowanym światem Star Wars. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Czuga Tech Mod. Jak już wiecie, w dzisiejszym odcinku będziemy budowali naprawdę niestandardowy komputer, który będzie w formie statku kosmicznego, a będziemy się inspirowali klimatem z gry Star Wars Outlaws. I nie bez przyczyny obok mnie znajduje się Nix, czyli nieodłączny mini bohater naszej głównej bohaterki w grze Star Wars Outlaws. Jeden z nich postaram się, aby był elementem całego naszego customu, a ten drugi będzie dla Was do zgarnięcia. O wszystkim będę starał się opowiadać w trakcie, dlatego zobaczcie teraz, na jakich podzespołach będziemy bazowali. Sercem naszego peceta będzie Intel Core i7 14 generacji 14700KF. Karta graficzna to Intel Arc A770 od ASRock. Wrzucimy płytę główną Aorus Z790 Elite AX albo Elite AX, jak kto woli. Dysk wrzucamy od Samsunga 1 TB SSD 980 na M2. Dwie kości RAM Kingston Fury 2x16 GB. No i całość oczywiście musimy zasilić i tutaj wlatuje zasilacz Be Quiet Straight Power 12 850. A cały ten projekt powstaje z firmą Intel. I przy okazji przypominam Wam o naszym serwerze technologiczno-moddingowym, który stworzyliśmy razem z Intelem, gdzie możecie korzystać z poczty sprzętowej, testować sprzęt całkowicie za darmo i nie musicie być influencerami, youtuberami, osobami znanymi, żeby móc taki sprzęt wypożyczyć, przetestować, a także na serwerze dzielimy się wiedzą technologiczno-moddingową, dlatego zapraszam, link wrzucam Wam w opisie. Zapytacie, ale co z chłodzeniem? Moi drodzy, tutaj chłodzenie, jeżeli chodzi o kartę graficzną, to zostaje oryginalne, natomiast jeżeli chodzi właśnie o procesor, to wrzucimy tutaj customowe chłodzenie wodne od firmy AlphaCool. I to jest dosyć istotne, ponieważ chcę, żeby radiatory, wentylatory czy rezerwuar razem z pompą z chłodzeniem cieczy był tak fajnie umieszczony w tym całym naszym statku kosmicznym, żeby wykorzystać te elementy, a nie tylko były one zamknięte na przykład pod całą kopułą. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię, ale mam do takich rzeczy również drukarkę 3D. Jeżeli chodzi o projekt, to miałem jedynie w głowie koncepcję, jak cały PC może wyglądać. Wszystko zależało od wielkości podzespołów i faktycznie rozstawionych części. W trakcie może zaskoczyć mnie wiele rzeczy, które będzie trzeba obejść różnymi rozwiązaniami, ale byłem wstępnie na to przygotowany. To, co tutaj widzicie, to na razie układ, tak jakbym chciał, żeby te części wszystkie były poukładane. Tutaj mam sklejkę pod spodem już wyrysowaną do wycięcia, która będzie taką podstawą, będzie to wszystko tak naprawdę trzymała, bo nie wiem na chwilę obecną, czy ten komputer będzie transportowany, czy nie, ale muszę się już na to zabezpieczyć. Z tyłu mam dwie chłodnice od AlphaCoola razem z wentylatorami, które będą robiły takie jakby silniki, powiedzmy. Tutaj będę chciał unieść do góry troszeczkę bardziej ten cały rezerwuar, który tutaj jest, aby on wystawał poza jakby obudowę naszego statku kosmicznego, aby był jakimś takim turbodopalaczem, coś takiego, no troszeczkę tak fantazja mnie tu ponosi. Płyta główna będzie troszeczkę ukryta, ale rurki, które będą prowadzone, będę starał się je wypuścić na zewnątrz, troszeczkę, żeby były takie widoczne. No i Razerem będę starał się podłączyć tutaj kartę graficzną, tak aby była ona właśnie w takiej budowie, w tą stronę. Oczywiście ona będzie troszeczkę wyżej i będę musiał podrukować troszeczkę takich modeli 3D do tego, aby to wszystko jakby trzymało się w jedną całość, ale najpierw po prostu wytnę tą podstawę i powoli będę te wszystkie części umieszczał, a później będziemy je wszystko ładnie łączyć. To jak widzicie, jest troszeczkę ambitnie i czeka mnie dużo pracy, a dla mnie najważniejsze jest to, aby na razie podzespoły ułożyć, a tak naprawdę statek kosmiczny dostosujemy już do całej bryły. Teraz możecie zobaczyć, jak wyglądają wcześniej przygotowane modele do druku 3D. Używam do tego darmowego przeglądarkowego oprogramowania, aby stworzyć takie proste bryły. Zrobiłem uchwyty do chłodnic, zasilacza, statyw na kartę graficzną, miejsce na wtopienie insertów do płyty głównej, a także wieżyczkę na rezerwuar. Aktualnie druk 3D to już nieodłączny element mojej customowej pracy. Sklejka jest zawsze dla mnie fajną podstawą. Po pierwsze jest tania, a po drugie można do niej bez problemu przykręcić części, wykorzystując gotowe uchwyty, albo właśnie drukując część z nich na drukarce 3D. Stwierdziłem, że czarny kolor sklejki będzie najlepiej pasował do wszystkich podzespołów.
Podkład, jak mogliście zobaczyć, pomalowałem na czarno. I tak, umieściłem już jeden radiator z wentylatorami, drugi. One się tutaj trzymają. Mamy zasilacz, który dobrze się tutaj trzyma. I mamy również u góry cały stand na rezerwuar. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, on tutaj jest pęknięty i będzie szedł do wymiany, ale tutaj akurat sobie wszystko pomierzę. Teraz kwestia płyty głównej i umieszczenie jej. Zazwyczaj robiłem tak, że ze starej obudowy wyciągałem po prostu tą całą podstawę, która zawsze już była nagwintowana, miała odpowiednie śrubki, ale teraz robię to troszeczkę w inny sposób. Po to właśnie specjalnie wydrukowałem na drukarce 3D takie specjalne stopki pod naszą płytę główną. Następnie lutownicą wtopię odpowiednie inserty, wkręcimy odpowiednie dystanse i płyta główna powinna być w odpowiednim miejscu. Zawsze na początku największym wyzwaniem dla mnie było umieszczenie płyty głównej. Na szczęście jeden z użytkowników naszego Discorda podpowiedział mi, jak mogę zrobić to lepiej, szybciej i nie zniszczyć starych obudów komputerowych, aby wyciągnąć podstawę. Wtopienie insertów to chyba najlepsze rozwiązanie. Kwestia tylko przygotowania podłoża. Co prawda muszę jeszcze potrenować, bo plastik filamentu wchodzi w inserty, ale myślę, że jeszcze kilka pecetów i opracuję technikę. Sporym wyzwaniem także było ustawienie odpowiednio karty graficznej pod kątem, aby grała za dziób statku. Po wydrukowaniu wcześniej zaprojektowanej podstawy, na szczęście wszystko ładnie wpasowało się w resztę koncepcji. Bebechy mam wszystkie gotowe, poukładane tam, gdzie mają już się znajdować i powiem Wam, że przynajmniej według mnie już wygląda to całkiem ciekawe, jak taki trochę statek kosmiczny. Na naszym Discordzie chłopaki trochę się śmieli, że to miał być pociąg, ale nie, to nie jest pociąg. Teraz przejdę do budowania chłodzenia cieczą. Co prawda, tak jak mówiłem, rezerwuar jest uszkodzony, ale będę mógł przynajmniej umieścić już rurki, a później po prostu szybko wszystko wymienię, bo po tym etapie zabudowa całości będzie bardzo ważna. Jak mogliście zauważyć, chłodzenie cieczą będzie tylko i wyłącznie na procesorze i chciałbym tutaj zachować jakąś troszeczkę symetrię, dlatego też tutaj mamy te dwie chłodnice. Chciałbym, żeby rurki były poprowadzone w taki sposób, żeby one ładnie wyglądały, później będziemy zaglądać przez okienko tego statku kosmicznego i całość, żeby powracała do naszego rezerwuaru już tutaj z tyłu. Co prawda jeden otwór jest u góry, a drugi u dołu, ale jeżeli to dobrze wykombinuję, to uda mi się to tak zabudować, że później będzie to wyglądało tak, jakby była cała po prostu symetria. Miałem obawy co do rozstawienia rurek w całym projekcie. Kombinowałem, aby lewa i prawa strona statku była symetryczna, ponieważ chciałem, aby środek był widoczny przez okno kokpitu, który miałem zamiar stworzyć. Przygotowanie obiegu zajęło kilka godzin, a zawsze najtrudniejsze jest drugie zagięcie rurki na jednym połączeniu. Obieg chłodzenia cieczą zamontowany, sprawdzony i to, co mówiłem, chciałem zachować symetrię, więc tutaj mamy ładnie to wszystko połączone. Z tyłu poradziłem sobie tak, że chciałem zachować symetrię tutaj w tych dwóch miejscach, natomiast tutaj musiałem zrobić wyjście i pewnie w jakiś sposób to zabuduję, żeby to nie było zbytnio widoczne, a same te rurki zostały na wierzchu. I z pompy wchodzimy do radiatora, z radiatora do procesora, z procesora wychodzimy z portem do radiatora i wjeżdżamy tutaj do naszego rezerwuaru razem z pompą. Ostatnio też na Discordzie padło pytanie, z czego wykonuję ogólnie całe te customy. Bryły, różnego typu elementy dodatkowe, ozdoby. Głównie robię to ze styroduru. Styrodur jest dosyć twardy, więc nawet półcentymetrowe warstwy są na tyle sztywne, żeby można było z tego zrobić coś ciekawego. Natomiast styropian jest troszeczkę za miękki, żeby można było go wykorzystać do takiej personalizacji, ale do jakichś dodatków się nadaje. I tutaj będzie ta sama sytuacja, więc będę zabudowywał tą całość, będę starał się uwidocznić wentylatory, cały tutaj ten rezerwuar, z przodu kartę graficzną, więc to oczywiście nie będzie taki wielkogabarytowy statek kosmiczny, bo będę chciał zachować te elementy, ale będziemy starali się, żeby kilka takich akcentów na pewno tutaj się pojawiło. Zanim przejdziemy dalej, to mam dla Was mega informację. Intel organizuje właśnie Intel Gamer Days, gdzie możecie zdobyć procki Intela i karty graficzne Intel Arc w super ofercie razem z Assassin's Creed Shadows. Premiera gierki już niebawem. Link do całej akcji promocyjnej wrzucam w opisie filmu. 30 sierpnia była premiera Star Wars Outlaws, więc przygotowuję z tej okazji kosmicznego kompa. Może zahaczymy o motyw Shadows w kolejnych odcinkach. A właśnie, żebym nie zapomniał, maskotka. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona postać z uniwersum Star Wars i uzasadnijcie. Wybierzemy najciekawszą odpowiedź. Przygotowanie obudowy to była największa zabawa. Tutaj mocno improwizowałem, budując cały szkielet.
Wcześniej przygotowałem sobie kilka grafik ze statkami kosmicznymi, ale wiedziałem, że tutaj z detalami może być problem. Styrodur jest przyjemny do formowania, ale jednak metodą chałupniczą nie udało się uzyskać pięknych, prostych linii i wiedziałem, że w kilku przypadkach będę musiał iść na kompromis. Za każdym razem w pierwszej kolejności budowałem kilka elementów z jednej strony statku, aby za chwilę to samo zrobić symetrycznie po drugiej stronie. Żałowałem, że nie zamówiłem sobie bardziej precyzyjnego pistoletu na gorący klej. Gdyby był jeszcze na akumulator, to ułatwiłoby to całą pracę przygotowania obudowy. No nic, przy kolejnym projekcie będę już lepiej zaopatrzony. No dobra, chyba mamy to i powiem wam, że to takie kilkanaście godzin wycinania. Wydaje się, że nie ma tutaj za dużo elementów, ale samo takie planowanie i rozmieszczenie tego wszystkiego, no to troszeczkę po prostu trwało i wszędzie dookoła oczywiście Saigon, który zostawiłem po tym wszystkim. No ale teraz posprzątam i biorę się za pomalowanie tego wszystkiego na czarno. Grafit czarny, zobaczymy. Cały model próbowałem malować aerografem. Niestety jest zbyt mały, co powodowało szybkie zatykanie dyszy. Po kilku próbach pomalowałem cały styrodur pędzlem. Wykorzystałem do tego farbę akrylową, która po 2 warstwach bardzo dobrze pokryła całość. W markecie budowlanym dokupiłem metalową siatkę, która miała dodać pazura dla całości i pokazać wnętrze statku. Wkleiłem jeszcze plexi i teraz można bez problemu zobaczyć serce komputera. Nie jest lekko, moi drodzy, dzisiaj 30 stopni jest u mnie w studiu, a jest 21 godzina, więc mocno trzyma. Zanim schnie nasza obudowa, to ja zaleję tutaj płynem cały nasz obieg, bo mam nowy rezerwuar. Dlatego dziękuję dla ekipy Computronic Gaming, która bardzo szybko mnie poratowała w tej kwestii. I teraz zalewamy. Płyn wybrałem taki uniwersalny, przezroczysty, żeby móc bawić się kolorami, LEDami. A jaki finalnie kolor ustawimy? No to zobaczymy później. Akurat tutaj nie ma tragedii z napełnieniem, bo będziemy mogli sobie troszeczkę przechylić, ale musimy też delikatnie uważać. No, nie przeczyściłem zbytnio tych wszystkich podzespołów i będziemy mieli delikatnie niebieski, ale myślałem, że będzie łatwiej, ale trochę trzeba się nagimnastykować, dlatego, bo wylot jest akurat tutaj u góry i pompa mogłaby się zatrzeć, gdyby dłużej chodziła bez płynu. Jednak przydałaby się tutaj jeszcze jedna osoba do pomocy, ale jakoś sobie powolutku damy radę. I teraz tak, pojawił się mały problem, ponieważ zebrała się taka spora piana w rezerwuarze i powiem wam szczerze, że no ta piana przy składaniu komputerów bardzo często mi się zdarzała, tylko ona po dobie po prostu znikała. I też już poza kamerą podjąłem drugą próbę załadowania świeżego, czystego, przezroczystego płynu chłodniczego, ale no niestety i tak dalej gdzieś te resztki zostają, mimo tego, że wypłukałem te wszystkie podzespoły. No jest delikatnie mętny i delikatnie niebieski, to już mi nie przeszkadza, ale jednak tej piany muszę się pozbyć. Jeżeli wy wiecie, jak sobie poradzić z taką pianą, to dajcie mi znać w komentarzach, na przyszłość może mi się przyda. Tutaj dodałem plexi, dodałem siateczkę i teraz dodam troszeczkę jeszcze takie jaśniejsze kolorki, żeby zróżnicować trochę te wszystkie płaty, które tutaj się znajdują. Przetarcia to już ostatnie wykończenie całego statku kosmicznego, ale strasznie nie mogłem przeżyć płynu i tej piany. Zdecydowałem, że zrezygnuję z przezroczystej opcji i na nowo zalałem płyn, tym razem w kolorze zielonym. Chyba nie mógłbym przez to zasnąć w nocy. To już była ostatnia rzecz do poprawki. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda skończony statek kosmiczny, który przygotowałem razem z Intel z okazji niedawnej premiery Star Wars Outlaws. Kolejny projekt, który dał mi sporo doświadczenia do mojego warsztatu. Dajcie znać w komentarzu, czy spodobał się wam taki pokazowy PC. Jeżeli materiał przypadł wam do gustu, to zostańcie ze mną na dłużej, subskrybując kanał z dzwoneczkiem. Motywująca łapka w górę, także mile widziana. Pamiętajcie także o Intel Gamer Days, a my widzimy się w kolejnym materiale. Na razie, trzymajcie się, cześć!